Serdecznie dzisiaj pokażę Wam Samsunga U700. Jest to Samsung wysowany. Bardzo elegancko wygląda. Chyba głównie kobiety go użytkowały właśnie w roku produkcji w 2007 roku, bo w tym roku właśnie on był produkowany. Telefonik dość prosty, dość fajny. Jak widzimy, tutaj z przodu telefon posiada kamerę do wideo rozmów. Jest to zwykła kamera i również aparat VGA 0,3. Obok niego widzimy oczywiście głośnik od rozmów. Co ciekawe, w tym telefonie klawiszami funkcyjnymi są klawisze dotykowe. Dla mnie są bardzo one niepotrzebne, jeśli chodzi o ten klasyk, dlatego że są naprawdę dość uciążliwe, bo przez pomyłkę możemy po prostu włączyć sobie ten klawisz dotykowy i wyjść z danej tutaj opcji. I też fajną opcją jest, ciekawą opcją w tym telefonie jest tutaj klawisz, widzicie, obrotowy, koło obrotowe, funkcyjne. Też fajne, zobaczycie sobie później, jak Wam pokażę. Telefonik tutaj na bocznej ściance widzimy klawisz ściszania i pogłaszania. Następnie tutaj gniazdo ładowania i gniazdo na nasze słuchawki oraz gniazdo na nasze USB 3 w jednym. Na tylnej ściance widzimy napis marki naszej, tutaj Samsung. I u samej góry widzimy diodę LED do kamery, lusterko, które właśnie pomaga nam samemu sobie zrobić zdjęcie, dawniej takie selfie swoje. Teraz oczywiście nie ma z tym żadnego problemu, wcześniej musieliśmy właśnie używać takiego szkiełka. I widzimy aparat o matrycy 3, jak widzicie 3,2 megapikselowy. Jest to aparat nawet dość dobrej jakości, jak na ten telefon z 2007 roku. Aparat posiada autofokusa, co bardzo jest istotne w tym telefonie. I jeszcze zobaczymy sobie dalej. Tu wyżej na bocznej ściance widzimy otwory na naszą smycz. Następnie tutaj, jak wspominałem wcześniej, spust aparatu z autofokusem. I tutaj gniazdo na kartę pamięci. Telefon oczywiście obsługuje karty pamięci microSD do 2 GB. Taką pamięć spokojnie sobie poradzi z taką pamięcią. Nie jest dość duża, ale jak na te lata nawet było w miarę dobrze. Zobaczymy sobie pod klapką baterii. Tu mamy, jak widzimy, e-mail u samej góry. Nie wiem, czy zobaczycie, troszkę przybliżę, ale mniej więcej widać dobrze. Telefon posiada Bluetooth, widać tutaj na nalepce, tu napisane jest wyprodukowane w Korei. I też widzimy tutaj model tego telefonu, widzimy U700, tutaj u wyżej. I tak to wygląda mniej więcej. I też bateria w tym telefonie jest taką telefon obsługuje baterię, jak widzimy. I tu są dokładne napisy tej baterii. Samsung Korea. I tak to wygląda, żebyście mniej więcej wiedzieli, jaką baterię do tego telefonu kupić, gdybyście nie mieli. Tu model jest baterii. I teraz sobie nałożymy baterię i zobaczymy podstawowe funkcje w tym telefonie. A jak skończymy, to później przejdziemy do demontażu tego telefonu. Powiem Wam, że ciekawa opcja jest w tym telefonie taka, że jak włączymy baterię, to migają tutaj nam diody na tych klawiszach dotykowych. To troszkę jest irytujące, dlatego że jak chcemy telefon całkowicie wyłączyć, to nam przez jakiś czas bateria oczywiście się rozładuje przez to. Niestety, może to jest fajne z jednej strony, a z drugiej strony właśnie niestety nie jest dobrym właśnie wymysłem przez Samsunga w ten czas. I po włączeniu widzimy tutaj Samsung U700. Co ciekawe, w tym telefoniku te szkiełko tutaj naszego wyświetlacza, naszej obudowy wyświetlacza, można je wykorzystywać jako lusterko, dlatego że jest naprawdę bardzo tutaj przezroczyste. Bardzo fajnie to wygląda. O, widzimy, że na wstępie pokazuje nam telefon 3G. Tak jak widzicie, telefon obsługuje oczywiście zasięg 3G. Już w tym czasie zasięg 3G oczywiście był. I ten telefon sobie już z tym radzi. I sobie wchodzimy do menu, zobaczymy tutaj podstawowe opcje.
Widzicie, dość ciężko mi tutaj funkcjonuje w tym telefonie, dlatego że w dość łatwy sposób mogę właśnie zahaczyć na te klawisze właśnie dotykowe. Trzeba naprawdę być bardzo ostrożnym. I tu mamy moje pliki. Przybliżymy sobie. Ten telefonik. Widzimy wszystkiego. Moje pliki, odtwarzacz multimedialny, książka telefoniczna, spis połączeń, Word, Orange oczywiście, wiadomości, aparacik, kalendarz, aplikacje, alarmy i ustawienia. O, widzicie, jak delikatnie cokolwiek dotknę i właśnie się tak omyłkowo włącza. Naprawdę to jest funkcja nie do końca idealnie tutaj zrobiona w tym telefonie. Musimy co chwilę sobie z tego wychodzić. I jeszcze Wam pokażę właśnie te koło tutaj funkcyjne. Zobaczcie sobie. Po prostu idziemy do tyłu, tu nam cofa się tutaj. Normalnie abyśmy przełączali prawo, lewo, góra, dół. Normalnie przełączamy, a właśnie tym kołem możemy tak przechodzić sobie. My sobie przejdziemy, tak jak mówiłem wcześniej, do naszych ustawień. I tu mamy profile telefonu, datę i godzinę, wyświetlacz. Wyświetlacz sobie ustawiamy podświetlenie naszego wyświetlacza i podświetlenie klawiatury. Naprawdę bardzo spoko. Ustawiamy sobie jakiś czas, oczywiście nasz wygaszacz musi być ustawiony. Następnie mamy telefon i tu nam podpowiada, wszystko pokazuje, co w tym telefonie jest. W tych funkcjach ustawienia tu jest język, skrót klawiszy numeryczne, połączenia i bezpieczeństwo. Oczywiście w bezpieczeństwie ustawiamy sobie blokady naszej karty pamięci, karty SIM, blokada całego telefonu i blokady folderów. Ustawienia aplikacji, łączność. Oczywiście chyba najbardziej tutaj podstawowa opcja, która jest bardzo ważna w tym telefonie, to Bluetooth, wybór sieci, tryb pracy sieci. I tu fajnie widzimy wszystko, że telefon obsługuje właśnie GSM, Edge, 2,5G i 3G. Obsługuje ten telefonik bezproblemowo. I sobie wyjdziemy. Ustawienia pamięci. Tu wyczyszczamy sobie całą naszą pamięć wewnętrzną w telefonie i pamięć w karcie pamięci i główne zerowanie całego telefoniku. I tu sobie nie musimy ustawiać wszystkich ustawień fabrycznych, tylko sobie usuwamy, możemy wszystko, możemy w telefonie, w wyświetlaczu. Chodzi tutaj o ustawienia nasze. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o ustawienia. Teraz sobie przechodzimy w aparat. I zrobimy takie przykładowe zdjęcie naszej karty SIM, na przykład z Orange. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie z autofokusem. I zobaczcie, naprawdę zdjęcie jest całkiem właśnie dobrej jakości, jak widzimy. Ciekawe, czy ta funkcja obrotowa nam coś powiększy? Nie. Klawisze boczne, czy nam powiększą? Też nie. I tu widzimy w opcjach, możemy sobie ustawić, wiadomo, oczywiście na naszą tapetę. Zmień nazwę, zablokuj, szczegóły. No niestety nie mamy powiększenia w tym telefonie, ale przybliżę, zobaczcie sobie dość dobre zdjęcie, jeśli chodzi o ten aparacik. Może tego teraz tak bardzo nie widać, ale na karcie tutaj SIM dobrze widać, są odzorowane właśnie nasze literki. Bardzo dobrze to wygląda. My sobie wychodzimy z tego aparaciku i przejdziemy do innych opcji. Tu oczywiście jeszcze możemy przełączyć sobie na kamerę, bo kamera oczywiście jest. Nagrywa w formacie 3GP, ale to jest, wydaje mi się, mniej istotne. I teraz sobie przejdziemy dalej, zobaczymy inne tutaj podstawowe funkcje. Tu oczywiście kalendarz, aplikacje, wejdziemy sobie w aplikację i tu mamy
notatka, zadania, dyktafon, czas na świecie, kalkulator, przelicznik, czasomierz, stoper, czytnik RS i usługi Orange. Tutaj spis połączeń, książka, wiadomości. No jak widzicie, jeśli chodzi o wiadomości, już mi to wszystko przełącza, o ten dotyk, kurczę. I tutaj wiadomości widzimy skrzynka odbiorcza, edytuj. Jak Wam pisałoby się SMS teraz w tych czasach, jeśli chodzi o ten telefon? Mi się pisze naprawdę bardzo dobrze. Wolę telefony klasyczne, niżeli telefony dotykowe. Zobaczcie sobie. Teraz mamy zwykłe pisanie bez T9. Naprawdę jest bardzo wygodnie. Jeśli chodzi o Samsungi, naprawdę dość wygodnie, dlatego że mają takie fajne tutaj wycięcia i wewnątrz są klawiatury numeryczne, dlatego właśnie dzięki temu jest naprawdę bardzo wygodnie pisanie SMS-ów w takich telefonach. Wyjdziemy sobie z naszych SMS-ów. Oczywiście telefon obsługuje tutaj internet, wystarczy sobie dograć odpowiednią operę i tu mamy nasze obrazy, wideo, dźwięki. My tutaj szukamy sobie naszych dźwięków, coś ciekawego wynajdziemy i tutaj posłuchamy, jak telefon sobie radzi tu na głośniku i jak głośno gra. I znowu nam wyszło przez te klawisze właśnie dotykowe. I tak to wygląda, jeśli chodzi o odtwarzacz i odtwarzanie właśnie muzyki z tego telefonu. Jak widzicie, ile razy trafiłem niechcący właśnie na te klawisze dotykowe i przeszkadzały mi właśnie tutaj w pokazywaniu Wam tej funkcji tego telefonu. Naprawdę mi byłoby strasznie niewygodnie z tego telefonu korzystać, jeśli chodzi o ten telefon. Na pewno bym z niego nie korzystał, bo jest bardzo niewygodny jak dla mnie.
I tak to wszystko w tym telefoniku wygląda. Teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefoniku. Ściągamy tę klapkę, kartę, SIM, baterię i kartę pamięci, jeśli oczywiście w tym telefonie się znajduje. I teraz odkręcamy nasze, tu mamy jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Następnie tutaj jeszcze pod tą nalepką mamy kolejne śrubki, podwadzamy tutaj, o widzicie, są kolejne, następne dwie, odkręcamy je wszystkie. Śrubeczki już odkręcone, teraz sobie je tutaj wyciągamy wszystkie. I ostatnie. I odkładamy wszystkie sobie na bok, żeby nam się tutaj nie zgubiły. I teraz bierzemy takie płaskie narzędzie, otwieraczek i podwadzamy tutaj naszą budowę. Najlepiej w takim miejscu, tutaj gdzie jest jakaś karta pamięci bądź jakieś gniazdo, podwadzamy. O, i jedziemy tutaj do samej góry. Teraz robimy to samo po drugiej stronie i tutaj widzimy praktycznie samo, czyli nam się odłączyło. I jedziemy sobie dalej. I teraz tu widzimy, odczepiamy naszą taśmę tutaj w tym miejscu i odczepiamy naszą płytę główną. Szukamy jakichś blokad. Tu jest blokada jedna, widzimy, więc podwadzamy sobie i widzimy, tu mamy po drugiej stronie taśmę. Odczepiamy taśmę i odkładamy sobie na bok. I tu mamy jeszcze płytkę naszej klawiatury numerycznej. Sobie podwadzamy. Tu jest blokada, widzicie, w tym miejscu. I sobie podwadzamy obok tej blokady. I tutaj jeszcze jest mikrofon. Też go podwadzamy, jeśli chcemy ją wyciągnąć. Tutaj, o, i wyszło nam calutkie, fajnie. Tu jest płytka klawiaturki, a tu jest nakładka tej klawiaturki. Zobaczcie sobie, jak wysunąć całkowicie, o, i nakładka klawiaturki. I teraz musimy tutaj odkręcić nasz cały przód. Żeby to zrobić, musimy odkręcić, tu jest jedna, tutaj jedna, druga i tu jest trzecia i czwarta śrubka. Tutaj podwadzamy nasze zaślepki. Tutaj są dobrze doczepione. Jedna już wyciągnięta i jeszcze tutaj druga. I druga też. I teraz odkręcamy te śrubki, które wspomniałem. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Śrubki już odkręcone, więc sobie odkładamy je na bok. Tu są w tym miejscu, one są troszkę inne, więc odkładamy na bok. I teraz podwadzamy, moi drodzy, tutaj od samej góry tą całą obudowę. Odłączamy ją. O, widzicie, tu się odłącza. Można od samego dołu. Tutaj, jak widzicie, a tutaj razem spełna z tym z drugą obudową. Jak widzicie, o, i udało nam się teraz odpiąć. I jest gotowe. I tak to, moi drodzy, wygląda. Teraz tutaj odpinamy sobie. To jest razem połączone tutaj z tym jakby wysuwem. Tak się mniej więcej wydaje, ale faktycznie jest to jedna jakby bryła. I teraz doszliśmy już prawie do końca. Teraz mamy tutaj, widzimy, taśmę, nasz aparat. Tu mamy głośnik, aparacik, taśmę.
I tu jest drugi aparacik, jak widzimy, Siemensu, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.